Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik z Sengoku Dynasty. Tym razem omówimy potrzeby ludzi, a dokładnie posiłki oraz napoje, bo to są bardzo ważne rzeczy, które na początku sprawiają moim zdaniem trudność, bo tych surowców, którymi możemy wytwarzać na przykład jedzenie czy tam napoje, no jest dosyć sporo i można się po prostu w tym pomieszczać. Ja wam pokażę najbardziej wydajny sposób, tym bardziej zwróćmy uwagę na to, że pory roku tutaj są bardzo ważne z tego względu, że możemy niektóre warzywa czy tam różne rzeczy produkować czy tam zbierać w konkretnych porach roku, więc to będzie omówienie takiej automatyzacji. U mnie akurat wioska w populacji 90 osób spokojnie daje radę z jedzeniem, z wodą, z napojami. Właśnie tutaj, jak sobie zauważycie, nie ma żadnego po prostu problemu. Więc to oczywiście wam przedstawię. Jeśli chodzi o początek, na początku możecie mieć trochę problem z tymi rzeczami, które tutaj są jakby najbardziej wydajne, bo najbardziej wydajnymi rzeczami jest to po prostu ryż i najłatwiej jest to zautomatyzować z prostego względu. Potrzebujecie do tego pole, tak jak tutaj sobie zauważycie. Z jednej strony można powiedzieć, że ci pracownicy bardzo mało, powiedzmy, zdobywają tego tam ryżu, więc jak sobie tutaj zobaczycie, 352 ryżu, no z jednej strony dużo, niedużo. Zaraz będziemy mówić dokładnie o tym. Jest to oczywiście produkowane wiosną, latem i jesień. Jeśli chodzi o zimę, zawsze możecie coś pokombinować i coś gdzieś tam pozmieniać i dokładać na przykład na zimę coś innego, jako takie powiedzmy dodatkowe. Dlaczego najlepiej produkować ryż? No z tego względu, że najmniej osób potrzebujecie do zaangażowania z tego, bo jeśli chodzi o gotowanie, zobaczmy sobie na przykład zarządzanie tutaj pracą, wytwarzamy 2300 jedzenia, czyli 57 ryżu. W przeliczeniu, jak sobie tutaj zobaczycie, oczywiście 8 ryżu to jest na jeden gdzieś tam ten posiłek, więc w przeliczeniu wychodzi to bardzo proste, tym bardziej jeśli chodzi o surowce, które potrzebujecie tutaj, no jest to drewno, opał, woda, ryż. Czy to takie powiedzmy w miarę podstawowe produkty, które jesteście bardzo szybko w stanie produkować. Jeśli chodzi z narzędzi, nie potrzebujecie nic skomplikowanego, bo potrzebujemy tylko mieszadło, więc mieszadło jest bardzo łatwe do wytworzenia, więc możecie zrobić z 40 mieszadeł i będziecie mieć spokój na bardzo długi czas. Więc na przykład to już jest duży plus tego wszystkiego. Jeśli chodzi o pola, u mnie na przykład jest teraz 5 do 7 pól, co produkują, zbierają gdzieś tam ten ryż i są w stanie spokojnie zrobić zapas na zimę, więc jeśli gracie tam 2-3 dni na zimę, to spokojnie wam wystarczy tego ryżu. A ryż jest też bardzo ważny w strefie napojów. Zaraz zobaczycie też dlaczego. Jeśli chodzi o jedzenie, najlepiej po prostu zrobić sobie właśnie beczki do gotowania ryżu. U mnie wystarczyły 2 na bardzo dużą osadę. Można sobie, pamiętajcie, zawsze dołożyć, jak sobie dacie młotek, wejdziecie sobie w meble, zawsze możecie sobie dołożyć umeblowanie, czyli na przykład, nie wiem, kać fermentacyjna, mamy beczkę do gotowania ryżu, zawsze możecie sobie dołożyć, jeśli potrzebujecie więcej. I patrząc na to, ilu pracowników też potrzebujemy, no tutaj potrzebujemy 2, bo mamy 2 kadzie, 7 powiedzmy maksymalnie rolników, to mamy 9 osób, no licząc tam jakiegoś drwala, studnie, żeby też tą wodę, więc szczerze powiedziawszy w 15 osadnikach zamykacie się ze całą produkcją napojów i jedzenia dla całej osady. A co jest jeszcze bardzo ważne, jeśli chodzi o zdobywanie jeszcze jedzenia, gdzieś tam gotowanie z takich ważnych rzeczy. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj, jeśli chodzi o zarządzanie. Możemy też w karczmie, bo karczma jest bardzo ważna, bo wtedy możecie dużo miejsc do gotowania. Możemy też sobie na przykład przełożyć, że gotowany ryż przerzucimy sobie na przykład na żywność. I to też jest z jednej strony dobre zastosowanie, tylko tutaj trzeba by troszkę inaczej poprzeliczać, żeby sobie to zostawić. Pleść koi, którego otrzymujemy dosyć sporo u rolników, bo mając powiedzmy te 5-7 pól, to mamy powyżej 1500 na jeden dzień, więc tego wytwarzania jest dosyć sporo. Możemy się przerzucić na ryby, bo ryby też jest łatwo ogólnie, jeśli chodzi o zdobywanie, bo tam potrzebujemy tylko sieć rybacką, która w miarę na długo starcza, kosztuje dosyć tanio, bo tam jest 5 lin, więc to też jest bardzo łatwe do ogarnięcia. A jeśli chodzi o wodę, no zobaczcie sobie, że jeden gościu jest w stanie wam wytworzyć 7000 wody, nawet w sumie więcej. Jeśli usuniemy sobie te ryby, to jesteśmy w stanie jeszcze więcej tutaj wyciągnąć i starcza to na bardzo dużą osadę, więc jedna osoba wam załatwia napoje. Nie musicie się bawić w sakę, nie musicie się bawić w jakieś herbaty, bo to jest dosyć ciężki temat z tego względu, żeby do sake potrzebujecie lód, który oczywiście jest tylko zbierany podczas zimy.
A jeśli chodzi o herbatę, ona też jest produkowana tylko w konkretnym gdzieś tam roku, więc tu jest zdecydowanie problem. A to jest najlepszy sposób, jeśli chodzi o napoje, bo jedna osoba ogarnie wam wioskę spokojnie, nawet 130-osobową, więc jest to moim zdaniem najlepszy sposób, najprostszy sposób i dodatkowo łączy się z tym sposobem, że jednak macie ten ryż, więc spokojnie sobie tutaj wszystko ogarniają. Jeśli chodzi o braki ryżu, zawsze wystarczy dołożyć jedno, dwa tak naprawdę powiedzmy pola do ryżu i nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o taką pełną automatyzację tego, bo pamiętajmy, że musimy mieć tam nasiona, worek z ryżem. Jest to też z jednej strony bardzo proste, bo jeśli sobie wejdziemy w wytwarzanie pola zalewowe, ryż, jeśli chodzi o taki worek z nasionami, no jest bardzo prosto go zrobić, bo futra i ryż. Jeśli chodzi o futra, jedna chatka myśliwego spokojnie wam wystarczy, żeby gdzieś tam zadbać o to wszystko, więc nie ma problemu. A pamiętajmy o tym, że futra też są potrzebne do innych dóbr, których będziemy też omawiać tutaj w poradniku. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy gotowania, możemy tutaj podejść do kuchni i powiem, dlaczego za specjalnie nie opłaca się dbać o kolejne jakby inne rzeczy odnośnie jedzenia. Bo pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o warzywa, a w większości jak sobie wejdziemy, czy tam w posiłki rybne, no możemy nawet sobie tutaj odblokować te wszystkie tutaj posiłki, no to problem jest taki, że potrzebujemy dowolne gdzieś tam zioła, dowolną fasolę, dowolne jakieś tam różne naprawdę rzeczy, które jest dosyć ciężko nad tym zapanować, bo rolnicy z jednej strony są powiedzmy w miarę wydajni na tych polach, ale to też jest bez większego szału, bo najgorszym problemem jest po prostu to, że niektóre warzywa możecie tylko stosować w danych porach roku i to jest dosyć ciężkie, bo ten system jeszcze nie jest aż tak dobrze usprawniony, żeby sobie narzucać w danych porach roku konkretne rzeczy, więc może jeśli gdzieś się tam po prostu zmieni, no to będzie zdecydowanie tańsze. No zobaczcie sobie, jeśli chodzi o te napoje, co mówiłem, no przykładowo herbata, no jest tylko sezon sadzenia wiosna, no szczerze powiedziawszy bardzo ciężki temat. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, no tu w większości jest jedna albo dwie pory roku do wyboru, więc to też nie jest takie moim zdaniem proste, żeby to zautomatyzować. A z drugiej strony, jeśli gramy i mamy tych, szczerze powiedziawszy, tutaj potrzeb dosyć sporo, no to nie ma czasu się bawić w sadzenie. Możemy wiadomo samemu też sadzić i zdobywać więcej, bo mamy umiejętności, które nam dają więcej z tych pól. Ale to musimy poświęcić na to bardzo dużo czasu i teraz pytanie, czy wolimy gdzieś tam bardziej automatyzować i zająć się innymi rzeczami, czy po prostu bawić się po prostu w rolnika. Jeśli chodzi o najlepsze sposoby, no to sobie zauważycie, że jeśli chodzi o napoje, no napoje tutaj są całkowicie bezkonkurencyjne, no nie ma żadnego konkurenta, żeby te napoje wychodziły wam lepiej, a to jest moim zdaniem bardzo ważne. A tak samo jeśli chodzi o żywność, no tutaj jak sobie wejdziecie w posiłki, pamiętajcie, no jest to trochę problem, bo dużo rzeczy potrzebujemy różnych, jak wasabi, które też są chyba, jak dobrze pamiętam, dwie pory roku dodatkowo. No to nawet jak sobie zrobimy taki powiedzmy prosty posiłek, ja wiem, że ten posiłek czasem daje ci tam więcej, bo my mamy 25, 50, 75, 100. Ok, tylko że to was kosztuje bardzo dużo osadników, a tych osadników im więcej, tym więcej potrzebujemy znowu innych rzeczy, potrzeb i to może sprawić po prostu większy dla was problem. Tym bardziej dla osób, które nie chcą gdzieś tam dużo kombinować, to moim zdaniem jest najlepszy sposób. Dzięki w takim razie za oglądanie. Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje odnośnie napojów, ale tu może być ciężko, ewentualnie jedzenia, dajcie też znać w komentarzach, wytestujemy i dam znać, jak to w praktyce wygląda. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!